czasem, więc spoko. Napiszę zaraz już, że jestem. Dobrze, także trzymajcie kciuki. Nigdy nie myślałam, że będę jeździć ciężarówką na spotkania biznesowe. Co to jest za firma? Co to jest, jak ja wyglądam w ogóle? Nałożyłam sobie za dużo olejku na tą część włosów i mam takie, widzicie, tłustawe. No nic. Muszę sobie i tak z tym poradzić. Nie mam jakiejś kurtki specjalnej. Przydałaby się do tego kombinezonu jakaś kurtka specjalna. Niestety nie mam. Mam za to mango w czekoladzie. A, idą po mnie. Weź, coś tu jest. Jest po spotkaniu, jeszcze coś wam pokażę. Jak pracujecie w LKW Walter, to tu jest stołówka i dziennie dostajecie 5 euro na to, żeby tutaj sobie jeść na stołówce. No, teraz do Wolwiego i jadę na załadunek, więc spotkanie poszło dobrze, więc myślę, że będziemy jakieś rzeczy robić razem. Mamy 2 konkretne projekty na stole. Wydaje mi się, że powinny być fajne kampanie. Znowu o transporcie, niespodzianka, ale takie pokazujące transport różnymi oczami, więc już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że nam wszystko wypali. Tylko teraz gdzie jest Wolwi? Wolwi jest tam, tak? Tak, Wolwi jest tam. Tu jest restauracja otwarta dla wszystkich i ta stołówka dla pracowników, a tam jest Wolwi. No musimy iść tutaj. Startujemy. Wolwi, podnosimy się. Dobrze. 5 godzin wszystko zajęło. Więc stosunkowo dużo, jak na takie spotkanie. A jeszcze jedliśmy lunch razem. Teraz jest moment taki, że ja muszę wykonać kilka telefonów, dowiedzieć się, co to Mateusz zaplanował, gdzie ja teraz to jadę. Wrzuciłam tylko adres i jadę. Jutro rano jest załadunek, ale widzę, że mam 2 miejsca załadunku, 2 miejsca rozładunku, więc muszę się dowiedzieć. Nie było czasu patrzeć na telefon za bardzo. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Później o 16 mam trening, jest godzina 3, więc nie jest tak, że jest taki luźny dzień. Cały dzień spotkania i wieczorem trening i załadunek jutro rano, więc taki to jest z życia kierowcy, przewoźnika i influencera. Wszystko w jednym. Imagination. Wolwi, wstajemy i jedziemy. Tak to dzisiaj stało. Na tyle. No i dzień dobry. Jest kawa. I na razie tylko kawa starczy. Na 8 mamy załadunek. 60 km podjazdu. O, to jest Euroman? Patrzcie, no. 60 km podjazdu mam. I co? I wtedy jest dużo lądówką. Więc to już trzeba jechać. -4. No więc próbowałam jechać, tak mnie nawigacja kierowała, ale strasznie to ciasno wygląda. A na pierwszym załadunku mam 13 palet, więc odepnę przyczepę. Wiecie, jak to jest w takich górskich miejscowościach. Tak, tutaj stanęłam. Wjazd na będzie, też na to w ogóle widać, że chyba wszystko pozamykane. No nic, trudno, muszą mi wybaczyć. Szybka akcja, rozpinamy i jedziemy.
jedziemy dalej. Dobrze. Czy jedziemy dalej na Zaltburg, czy jak dojedziemy do drogi głównej, to musimy wyjechać w przeciwnym kierunku. Pamiętajcie, żebyśmy nie zapomnieli przyczepy wziąć. Jak to jest, że te firmy w Alpach bardzo często właśnie są usytuowane przy samych rzekach. Widzicie? Jaka to piękna rzeczka. Może by się chciało do niej skoczyć i pomorsować. I wcale, według mapy, nie jest taka malutka. I to widać zresztą. Dobra, czekamy. Czy wam to pachnie? Bo mi samoładowaniem. No i teraz pójdzie. No i załadowane, wyjechane. Widzicie, na firmie tutaj znowu zaś był zakaz filmowania, ale jakieś zwykłe pudełka załadowałam. Wygląda mi na to trochę, że załadowałam jakieś takie narzędzia. Albo coś, generalnie coś do zwijania kabla, albo coś takiego. Więc tak, proszę Państwa, ale patrzcie, jakie to są piękne góry. No patrzcie sobie. Gdzie my tu jedziemy jeszcze na... Cytadelę w Magdeburgu. Słuchajcie, moja nagroda przyszła. Nie wiem, od którego zacząć. Z tego czy od tego? Ten ser jest taki bardzo w polskim stylu. Ja to się potrafię ustawić na nas, pokażę wam. Cały parking pełny. Pierwszy stałam tam koło białego Volva, ale jednak tył był nieświetlony. Tu są pompy, a ja stoję tutaj. Trochę jak na bazie, moment atlizmu. Sobie stanęłam, wyjazd jest tam wprost, więc i kolega bez problemu wyjedzie. I tu dużo miejsca, wszędzie dużo miejsca, każdy zadowolony, a ja tył naczepy pod światłami, kamerami. Pasuje. Taka poranna niespodzianka. Śnieg spadł.
Zima, no rzeczywiście niespodzianka. Nie ma mrozu. Jest 5 rano. Wszystko będzie ok. Jest śnieg, to teraz widać, czy mi ktoś łaził przy przyczepie, czy nie. No patrzcie. Nie łaził. To pięknie. A zobaczymy, czy wszystko ok. Tak? No więc żadne z tamtych pysznych rzeczy mnie nie skusiły. Nie o 5 rano, ale kawa na drogę jest. Taki śnieg. Generalnie to ja nie lubię jeździć po śniegu. Wydaje mi się być to zbędne ryzyko, szczególnie swoim zestawem. Ale wyboru nie mam. Dobry? A zaskoczyło, co? No dobrze, plan jest teraz taki, że startujemy. Jesteśmy dużo przed czasem, bo no, w sumie jest zima, nie wiadomo, co na drodze się wydarzy. Ale w każdym razie jest 5 rano. O 11 mamy rozładunek. Do jazdu mamy jeszcze ile? Zaraz wam powiem. Mi się nawigacja wyłączyła zamiast włączyć, ale generalnie jakieś 3-3,5 godziny. Powiedzmy, że 3,5 godziny. No więc jesteśmy dużo przed czasem, ale po drodze chcę się jeszcze koniecznie wykąpać. Nawet nie zdążyłam, bo żadnego ładnego zdjęcia sobie zrobić z Volvim. Bo cały czas gdzieś gonię, cały czas mam coś do załatwienia. Tu się wykąpać nie można było, nie było prysznica. Więc dopiero przed granicą znalazłam pierwszą stację z prysznicem. Więc generalnie się wykąpiemy. No i będziemy sobie jechać spokojnie na rozładunek. Mega pilzno pojechał. No więc 2 rozładunki, pojedziemy, wykąpiemy się. No i później niestety się Volvim nie najeździłam, szkoda mi. Strasznie mi szkoda, że nie zrobiłam jakiejś dłuższej. Teraz też Volvim, że nie dojechaliśmy do Hiszpanii. Choćby ta Marsylia już też by była fajna. Ale może następnym razem, bo na razie to mam tylko jednego tripana Volvego. Ten kierowca, ten Volvi pojedzie już z kierowcą Twazów. To też go tak od razu nie ściągnę. No ale nic. Zobaczymy, jak to zorganizujemy. W każdym razie teraz jedziemy. 9:15 pauzy. Jeżdżą. No więc tak to wygląda. Czyli 319 jest do punktu ostatecznego, a do pierwszego naszego jest 266. 3 godziny jazdy. Zobaczymy, no to wyjdzie. 8:30 powinniśmy dojechać, ale pewnie jeszcze godzina zajdzie na prysznic, więc teraz to już idziemy. Volvi ten na lewo, nie?
No więc tutaj teoretycznie powinien być prysznic, więc biorę torbę, złożę lusterko na wszelki wypadek. Idę się wykąpać. No i okazało się, że jest. Takie generalnie pomieszczenie. No takie. 8 minut. Więc to będzie szybki dusz. Oczywiście można było wziąć więcej, ale to nie jest spa. Dzisiaj nie ma spa. Jedziemy. Dobra, 8 minut. Ostatnio skończyły mi się szampon i odżywka, taka do spłukiwania, i wyrzuciłam. Myślicie, że włożyłam do torby nową? Ciekawe, jak to będzie rozczesać te włosy. Nałożyłam już taką do spryskiwania, spryskiwaną pod rozczesywanie i chyba jednak przeżyję. Dobra. Teraz gdzie to podłączyć? Często jest tak właśnie, że nie ma żadnych. Pierwszy raz w życiu zostawiłam czas, bo tak nie miałam żadnej odżywki, nic. Naprawdę. Ani pierwszy, ani ostatni raz to robię. No dobrze, witamy na miejscu. Może bym założyła polar, bo nie wiem, gdzie tu zimno. Stanęłam pod jakąś lampką, bo wszystko pozajmowane. Zobaczymy, możemy tutaj spędzić kilka godzin czasami, bo skoro awizacja jest na 11, a my jesteśmy 9:30, to jednak jest trochę przed czasem, ale też troszkę liczę na to, że może jednak się okaże, że nas rozładują szybciej. Akurat jeżeli w sumie tak czy inaczej będę czekać, to już się spakuję, także szybko, jak dojadę do kabiny, na Volvo mogę się wypakować. To są dokumenty. No dobrze, wzięła pani numer telefonu i będzie dzwonić. Widziała, że nie wie, kiedy to będzie, bo jest wcześnie, a mam awizację na... Wiecie, na którą? Jest na 11. Więc zobaczymy. Na razie tu będę stała rampy, bo na to mi czuje dobrze. Także nie wiem, czy to już jest czas na śniadanie, czy jeszcze nie. Wczoraj to w ogóle miałam taką sytuację. Stanęłam na pauzę w Austrii. Taką krótką pauzę. Przyszedł Rumun i powiedział, że on tu stoi 2 dni i on nie ma co jeść. Znaczy, nie ma co jeść. Już mu się też skończył gaz w kuchence. Czy ja nie mam naboju wolnego, bo on tu kilka dni stoi i musi jeszcze kilka dni przetrwać, zanim ktoś tam przyjedzie po niego. A skończyło się jedzenie. Pieniądze się skończyły. I wszystko się skończyło de facto. Czy ja nie mam jakiegoś chleba, jakiegoś jedzenia. No więc w związku z tym, że ja zjeżdżam jednak szybciej niż planowałam pierwotnie, to miałam tego jedzenia, ale wiecie, w takich sytuacjach to człowiek za chwilkę od razu myśli, że go naciągają, że to oszustwo. Więc dałam mu tak na próbę. Miałam takie swoje jedzenie zrobione, zapakowane w różnie, podałam mu. Bierze i dziękuję bardzo. Się pyta, czy nie mam chleba. Myślę, mam chleb, ja chleba nie jem, a zjeżdżam, zepsuje się, wyrzucę. Dałam mu ten chleb. Dziękuję. Patrzę, ja mam jeszcze. Myślę, dobra, to ja zacznę przynosić z auta do auta.
to nie wróży dobrze, dałam mu jaja. Też się cieszył. Więc przyszedł w końcu się zapytał jeszcze, czy nie mam jakiegoś oleju, żeby to usmażyć sobie te jaja. Ja patrzę, mam końcówkę oliwy z oliwek. Dałam mu tą końcówkę z oliwek. I powiem wam szczerze, że dałam mu jeszcze tam coś z lodówki, jakieś parówki. Jakieś tam rzeczy mu kilka dałam i się cieszył strasznie. Ale już się zaczął pytać wtedy, czy mam jeszcze kawę. Nie mam kawy w tym aucie. I jeszcze coś tam chciał, a ja miałam spotkanie tak naprawdę wtedy. No i w końcu go przegoniłam, ale i tak mu dałam dużo jedzenia. Nie wiem, czy się dałam naciągnąć, czy nie. No ale jak człowiek przychodzi i mówi, że jest głodny, czy nie ma jedzenia, czy bierze to jedzenie i widać, że tym jedzeniem się cieszy. Dobry? Przepraszam, że przeszkadzam. Spoko. Można sobie z panią zrobić zdjęcie? Można. Wiem, że się pani już ubrała, przepraszam, ale do końca nie poznałem. Spoko. To panią teraz sprowadza. Rozładunek. Załadunek? Rozładunek. Bardzo pani dziękuję. Nie ma Miłego dnia życzę, bardzo się cieszę, że panią Wzajemnie. spotkałem. Dziękuję, do widzenia. Powodzenia. Ja to już chyba jednak stara jestem, tak wszyscy do mnie mówią pani Iwono. Chociaż teraz sobie przypominam, że panią mnie zaczęli nazywać, jak kupiłam Goldiego. Widać, zawsze się mówi, że na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze, więc może ja mam wygląd i pieniądze teraz, a raczej leasingi. Dobra, bo się mam pomalować w końcu. Patrzcie, jest za 5, zadzwonili z numerem rampy, ale jak zobaczył człowiek, że stoję w sumie 3 rampy obok, to powiedział, że mi to już została, więc ja go wyprostuję, to znaczy w sumie otworzę drzwi też. Przesunę na prawo. Z prawej strony widzę gumę, a z lewej nie. To znaczy, że... Dobrze. Otworzyć drzwi? Ach, dobrze. Widzicie, złamał mi się uchwyt. Teraz jak ja mam was dać tam, żebyście byli na zewnątrz? Nie wiem jak. Tutaj jest jeden, a jak go zacznę przyciągać tam i z powrotem, to tego zaraz nie będzie. No dobrze, tak mi się podoba. 25 minut i rozładowana przyczepa. Solówka idzie, pamiętacie, gdzie indziej? Ale jak mówiłam, że będę spakowana, to ja jeszcze nie jestem. Zjeść też nic nie zjadłam, ale za to wykonałam kilka telefonów. Może sobie jakąś robotę załatwiłam. Dobrze, 54 km do finalnego rozładunku. I pozdrawiam tutaj wszystkich na ZUS-ie, znaczy to nie jest ZUS, tylko jak to się czyta, Rychli ZUS w Sosnowcu. Tak dużo osób przyszło się przywitać, że ja też pozdrawiam tych, którzy się przyszli przywitać i resztę też pozdrawiam. No i dobra, jesteśmy po rozładunku. Papiery mam opisane. Patrzcie, pierwszy raz w życiu mam opisane, znaczy pierwszy raz? Tak mi się zdaje, że pierwszy raz w życiu, albo przynajmniej, no nie, na pewno się zdarzyło, ale ja po prostu już nie pamiętam. W każdym razie mam opisane papiery. Brakuje jednej palety. No i taka jest historia, generalnie, że właśnie na załadunku nie wolno mi było uczestniczyć, nie wpuszczali. I ja na taką okazję mam taką pieczątkę, że nie zostało, I was not allowed to take part in loading, czyli po prostu nie mogłam uczestniczyć w załadunku. To oznacza, że ja nie wiem, co tam się działo, nie wiem, co jest załadowane. To był taki trochę grupaż, więc nawalone wszędzie wszystkiego, więc generalnie, wiecie, drzwi otwarte, ale to wszystko o tak o trochę wyglądało. Lekkie to, wiecie, nie ma problemu. No i w każdym razie, zrobię teraz zdjęcie i prześlę. No i jakoś takie miałam, wiecie, przeczucie, żeby wbić tą pieczątkę i ten gość mi co mi wydawał papiery, strasznie mi nie chciał pozwolić wbić tej pieczątki. Ale powiedziałam, ale ja chcę. On powiedział, ale on nie chce. Mówię, ale ja chcę. No i dobra, wbijaj co chcesz, nie? I wbiłam sobie. I w papierach oczywiście, i w moich. No i widzicie, że normalnie to jeszcze zawsze robię zdjęcia, jak się załaduje.
wszędzie dookoła, ale tutaj to było naprawdę tak, że ciężko by było się zorientować, bo były i palety regularne i nieregularne. No i żeby wam skrócić historię, to teraz na rozładunku zresztą też nie byłam w środku. No i się okazało właśnie, że brakuje. No i sprawdziliśmy na ten drugi rozładunek. No brakuje, dalej nie chce być inaczej, brakuje. Te palety na pierwszym załadunku sama ładowałam, więc dokładnie wiedziałam co, gdzie i jak wyglądały. Na drugim nie wiedziałam. No i w każdym razie skończyło się na tym, że się paleta znalazła w Salzburgu. Czyli na załadunku jej po prostu nie załadowali. W papiery wpisali, że 32 palety, ale ja nie miałam jak tego sprawdzić. No i wiecie, ale miałam zdjęcia po prostu, wiecie, widzieliście, nie? Na początku filmu, gdzie stałam. Na śniegu też nie było śladów żadnych. Też to miejsce pod dystrybutorem to zawsze mniejsze prawdopodobieństwo tego, że coś tam się stanie. W sensie kradzież, ale brałam pod uwagę, że jak ten Rumun mnie zagadywał, to czy przypadkiem ekipa nie wyciągała mi coś z przyczepy. Tego szczerze powiedziawszy nie byłam pewna, ale jak się dowiedziałam, że to paleta 200 kg, stwierdziłam, poczułabym 200 kg jakichś tam rozbieranych. To już nie jest tak wyciągnąć po prostu 200 kg, więc tak myślałam, że to raczej się ona odnajdzie. No i się, widzicie, odnalazła, więc nie ma żadnego problemu. Taka przestroga, jak to popatrzcie, widzicie, zawsze po prostu trzeba robić zdjęcia, wszędzie non-stop trzeba pilnować swojego. Tylko, żebym tej skali nie zabrała. Powinnam przejść, ale tu samochody są nastawione, pójdę popatrzeć. Dobra, jestem. Jeszcze trochę miejsca, więc przejdę. Ja wolę sprawdzać niż później płacić. No i szkoda lusterka, nie? Jak później z lusterkiem to kierowca ma jechać bez lusterka. No więc wszystko dobrze się skończyło. Ale jak to widzicie, non stop się trzeba zabezpieczać. Ale tak cały czas coś czułam, żeby zrobić to zdjęcie. A jeśli latak jest nawalony, jak otworzę, to jeszcze mi spadnie na głowę. No i dobrze, wszystko dobrze się skończy. Teraz mamy 54 km, drugi rozładunek i finito! Tam jest zapewne wszystko ok. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Black Knight, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Manu Sissi Vip, Michał Chojnacki, Aaron Lada, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.